Słuchajcie, ja nie zagłębiam się za bardzo. Wiem, czego żeśmy nie zrobili. Jeszcze jeden bezpiecznik. Jeden. Przygodę z bezpiecznikami, tymi niepotrzebnymi, bo kto potrzebuje bezpieczniki? Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No, witam was serdecznie. Kolejny raz. Dzięki wielkie, że zajrzeliście. Na początku chciałem podziękować za kawę. Bardzo dobra kawka, dzięki wielkie. Niestety dzisiejszy materiał będzie dosyć długi i nie wiem, czy nie będę musiał podzielić go na dwie części, ponieważ będziemy mówili o zabezpieczeniach do magazynów energii, będziemy mówili o bezpiecznikach. Będziemy mówili tylko o jednym z parametrów opisujących bezpieczniki, ale o takim, który moim zdaniem jest najbardziej ignorowany i najbardziej potrzebny w tych sytuacjach takich kryzysowych, tam gdzie opór zwarcia jest bardzo niski. To nie jest tak, że my możemy sobie złapać dowolny bezpiecznik, byleby tylko jego prąd, do którego jest przeznaczony, nam pasował. Jeżeli potrzebujemy zabezpieczyć kable, bo musimy sobie zdawać sprawę, że te bezpieczniki, o których my mówimy, to one nie zabezpieczają nam urządzeń, one są po to, żeby zabezpieczyć nam kable, ponieważ my mówimy tutaj o tych głównych bezpiecznikach pomiędzy naszymi magazynami energii a całą resztą układu. Musimy rozgraniczyć bezpieczniki, które są budowane wewnątrz urządzeń. Te bezpieczniki z kolei zabezpieczają tylko i wyłącznie urządzenia, ale nasze bezpieczniki, te, o których dzisiaj będziemy mówili, one zabezpieczają nam źródło prądu i zabezpieczają nam kable, które dostarczają ten prąd do naszych odbiorników. Bezpieczniki zazwyczaj są opisane na obudowach dwoma parametrami. Jeden to jest prąd, przy którym bezpiecznik zadziała, a drugi to jest napięcie. Na niektórych bezpiecznikach dodatkowo jeszcze jest to coś, co jest kompletnie ignorowane z mojego doświadczenia, czyli maksymalny dopuszczalny prąd zwarcia. My dzisiaj będziemy mówili właśnie o tym maksymalnym dopuszczalnym prądzie zwarcia. Ale zanim przejdziemy sobie do warsztatu i zaczniemy rozbierać te bezpieczniki, jeszcze tylko słowo chciałem powiedzieć na temat, dlaczego napięcie na bezpieczniku jest istotne. Po co w ogóle jest bezpiecznik? Bezpiecznik jest po to, żeby przerwał nam przepływ prądu w momencie, kiedy wystąpi sytuacja, która jest niepożądana. Taką niepożądaną sytuacją będzie przeciążenie. Nie ma tam takiego niskooporowego zwarcia. I jeżeli chodzi o przerwanie tego rodzaju prądu, to większość bezpieczników sobie z tym poradzi. Oczywiście, jeżeli ich wartość jest dobrana prawidłowo, bo jeżeli nasz kabel jest w stanie przepuścić 140 A, a my użyjemy bezpiecznika 300 amperowego, no to nie łudźmy się, nie ma cudów, ten bezpiecznik będzie perfekcyjnie zabezpieczony naszym kablem. W tym momencie nasz kabel staje się bezpiecznikiem dla naszego ozdobnego tworu w postaci bezpiecznika. Teraz tak, jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie, gdzie nasz pozytywny i negatywny biegun zostanie połączony niską opornością, niską rezystancją, wtedy mówimy o prądzie zwarcia. I tutaj za chwileczkę wyliczymy sobie dwa przykładowe prądy dla dwóch różnych magazynów, dla tego magazynu zombie i dla pozostałych tutaj magazynów. Teraz, dlaczego ważne jest napięcie? No, to wszystko jest przez tego jednego takiego pana, on się nazywał. Jeżeli weźmiemy sobie prąd zwarcia, mówimy o prądzie zwarcia, o tym
strzale takim, który daje wszystko, co akumulator jest w stanie nam dostarczyć. Jeżeli sobie pomnożymy nasz prąd zwarcia przez napięcie, to dostaniemy moc, jaką musimy przerwać. Uwierzcie lub nie, możecie sobie to wyliczyć. Jeżeli akumulator będzie w stanie dostarczyć nam 6000 A, tak, a to w przypadku ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych to nie jest żaden problem, jeżeli to są nowe ogniwa i dobrej jakości, to my mówimy tutaj o mocy rzędu 288 kW i te 288 kW musimy w ułamku sekundy przerwać, żeby nie było problemu, żeby nic się nie zapaliło. I teraz bezpiecznik przeznaczony na 38 V w momencie przepalenia się tego elementu, który ma się przepalić w sytuacjach niepożądanych, tam pojawia się łuk. Teraz ta energia wydzielona, jeżeli porównamy łuk, który się wytwarza w tym bezpieczniku przy napięciu 38 V i 48 V, to ta różnica mocy jest 1/4 większa przy napięciu 48 V niż przy napięciu 32 V czy 38 V. W tym momencie siły, ciśnienie, temperatura, jaka panuje w obudowie tego bezpiecznika, jest 1/4 większa, przekracza te parametry, do których ten bezpiecznik jest wyliczony. Możemy sobie to porównać z hamulcami. Tak? Wyobraźcie sobie samochód osobowy, malucha, był taki kiedyś, i jego hamulce. I teraz weźmy sobie te hamulce, to będzie nasz bezpiecznik. I teraz weźmy sobie te hamulce i załóżmy sobie te hamulce do wielkiej ciężarówki, takiej 16-kołowej. I teraz tak, jeżeli ta ciężarówka powolutku sobie jedzie, pusta, to te hamulce od malucha będą w stanie ją zatrzymać, bo ona się tylko toczy. Tak? To obrazuje nam przeciążenie, to takie normalne, standardowe przeciążenie o wysokiej oporności, czyli bierzemy trochę więcej prądu niż te kable i bezpiecznik jest w stanie tolerować. A teraz wyobraźcie sobie taką ciężarówkę napełnioną na fulla, obciążoną maksymalnie, pędzącą z prędkością 100 km na godzinę i wyskakuje nam na drogę coś, nie wiem, drzewo spada albo jakiś inny coś. No i teraz możemy hamować tymi hamulcami jak bardzo sobie chcemy. One po prostu nie są do tego przystosowane. One nie są przystosowane do tego, żeby tego molocha zatrzymać. I jest dokładnie tak samo z naszymi bezpiecznikami. Dzisiaj będziemy mówili tylko i wyłącznie o maksymalnym dopuszczalnym prądzie zwarcia i tylko i wyłącznie dla bezpieczników głównych, nie dla bezpieczników na cieniutkich kablach, nie dla bezpieczników dla urządzeń. A na koniec porozmawiamy o tym bezpieczniku. Przyszedł wczoraj, zamówiłem, żeby Wam pokazać, nie żebym go potrzebował. To jest bardzo ciekawe urządzenie. No i co? No i zapraszam na warsztat. Będzie trochę teorii. Będzie trochę teorii i postaram się poopowiadać Wam, jak te bezpieczniki dobrać i czy w ogóle one są potrzebne, bo włosy mi dęba stają, jak słyszę, jak ludzie mówią, że możecie sobie wziąć ogniwa tego typu ogniwa. Możecie sobie wziąć i używać ich bez zabezpieczeń. To ja Wam pokażę, o jakich prądach my mówimy i dlaczego ważne jest, żeby bezpiecznik był dobrany prawidłowo i dlaczego powiedziałbym 99% instalacji magazynów energii ma nieodpowiednie bezpieczniki, ma bardziej
bezpieczniki na pokaz niż bezpieczniki, które zadziałają w momencie, w tym najgorszym, jeżeli nastąpi zwarcie, takie zwarcie, którego oporność jest niska. Dobra, idziemy do stołu i zaczynamy naszą przygodę z bezpiecznikami, tymi niepotrzebnymi, bo kto potrzebuje bezpieczniki? Kto to potrzebuje? Ja nie wiem. Nie, kto to wymyślił? Nie? Tak można posłyszeć na niektórych filmach. Dobra. Dzisiaj poopowiadamy sobie o tym tutaj. Pytanie jest, jaki bezpiecznik trzeba wybrać, jaki bezpiecznik będzie właściwy, tu jeszcze wyjmę, do naszej instalacji. Który z tych bezpieczników nadaje się... tutaj jest jeszcze jeden, o tym sobie porozmawiamy na samym końcu. Który z tych bezpieczników nadaje się do naszej instalacji, do naszego magazynu, a który nie. Teraz tak, żeby było wiadomo, czy wielkość bezpiecznika jest odpowiednia i czy rodzaj bezpiecznika jest odpowiednia, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki może popłynąć maksymalny prąd zwarcia w naszym układzie. A od czego zależy maksymalny prąd zwarcia? Prąd zwarcia zależy od napięcia oczywiście i zależy od oporności obwodu. Ale my nie będziemy brali pod uwagę w tej chwili oporności obwodu jako taką, tylko weźmiemy pod uwagę oporność źródła energii, źródła zasilania, czyli naszego magazynu. Jak to policzyć? No trzeba znać oporność wewnętrzną naszego magazynu. Ja pomierzyłem sobie moje magazyny i najgorszy, ten na samej górze, ten z celkami nieskompresowanymi od różnych producentów, jego oporność wewnętrzna to 42 miliohmy. To jest bardzo duża oporność wewnętrzna. To świadczy od razu o tym, że ten magazyn nie jest magazynem dobrym, to znaczy, że ma ogniwa już rozjechane. One już nie są takie, jakie powinny być. Pozostałe 6 magazynów, oporność wewnętrzna jest pomiędzy 6 a 8 miliohmów. I ta oporność jest już opornością dobrą, dopuszczalną, bo jeżeli oporność wewnętrzna magazynu jest poniżej 20 miliohmów, to możemy przyjąć, że ten magazyn jest magazynem nowym, nie wyeksploatowanym i jest wszystko tak, jak ma być. I teraz musimy sobie policzyć prąd zwarcia. Prąd będzie się równał naszemu napięciu podzielonemu przez naszą oporność. My znamy napięcie, bo możemy sobie to zmierzyć, to nie jest żaden problem. Powiedzmy, że na tym najwyższym, na tym najgorszym moim magazynie napięcie było 53,2 V i tak jak mówiłem, oporność wewnętrzna tego magazynu to było 42 miliohmy. To nam da prąd, maksymalny prąd, nie wiem czy tutaj widać, jaki może popłynąć w naszym układzie, amper. To jest prąd, to jest nasza bateria, ta najgorsza, ta z tych używanych ogniw. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli do tego wzoru podstawimy naszą pozostałe magazyny, tak? I co nam tutaj wyjdzie? No i tutaj nam wyjdzie prąd, maksymalny prąd, jaki popłynie, 6625 amper. 6,6 kiloampera. To jest już duży prąd. I tutaj wyjdzie nam 6000 amper. To jest nasz prąd zwarcia. Do doboru bezpiecznika, do doboru zabezpieczenia potrzebna nam jest jeszcze, to się po angielsku nazywa current carrying capacity, czyli maksymalna obciążalność prądowa przewodu. Tak? Bo jeżeli ten przewód może
przepuścić 140 A, to nie możemy dać tutaj 200-amperowego bezpiecznika, ponieważ ten 200-amperowy bezpiecznik będzie zabezpieczony tym kablem. On się nie wypali, a kabel się spali. Tutaj bierzemy najgorszy możliwy scenariusz, czyli największy prąd, jaki może popłynąć w układzie. Nie bierzemy pod uwagę oporności połączeń, oporności kabli, tylko to jest prąd, jaki źródło, czyli nasz magazyn może dostarczyć. Dlaczego to jest ważne? Powiecie, no my stosujemy bezpieczniki 100 A, 120 A, 250 A maksymalnie, czasami 400, a tutaj jest 6000, to do czego jest to potrzebne? No ja zaraz Wam powiem, do czego jest to potrzebne. Zacznijmy od tych bezpieczników 32 A i mamy nasze dwa prądy zwarcia, prąd zwarcia pięciu pojedynczych magazynów, bo jeżeli, teraz zauważcie jedną rzecz, 6000 A na magazyn. Moje magazyny, ja mam powiedzmy 5 magazynów. I teraz jak można je połączyć? Możemy zrobić tak, że jeżeli tutaj będziemy mieli plus, minus, możemy sobie zrobić tak, że powiedzmy z tego plusa weźmiemy kabel na busbara, minus zepniemy z minusem, plus zepniemy z plusem i ten przewód do busbara poprowadzimy sobie tutaj. To jest nasz minus i plus. I teraz tak, ten może dać 6000 A i ten może dać 6000 A. Dla uproszczenia, no powiedzmy, że tam będą rozbieżności po 400 A na tym. Nie ma znaczenia. Jeżeli zrobimy zwarcie w tym miejscu, to mamy 5 razy 6000 A prądu tutaj. Więc jeżeli sobie bezpiecznik damy tutaj, no to już nie może być byle jaki bezpiecznik, ponieważ 30 000 amper prądu może popłynąć tutaj na zwarciu. 30 000. Powiem Wam, że są takie bezpieczniki, ale teraz jest jeszcze taka rzecz, że my nie możemy dać tutaj 30 000 amper bezpiecznik, zabezpieczenia 30 000 amper, tylko urządzenie, czyli bezpiecznik, który będzie w stanie bezpiecznie przerwać przepływ tego prądu o takiej wartości. Ja nie mówię, że tu na tych przewodach non-stop będzie płynęło 30 000 amper. Tutaj, jeżeli to jest magazyn 48V, będzie płynęło powiedzmy 200 amper, 300 amper, ale ta wartość 200 i 300 to jest ta wartość, a to nie jest jeszcze wszystko, o czym my musimy pamiętać, dobierając bezpiecznik. Jest coś, co się nazywa maksymalny dopuszczalny prąd zwarcia. Na megafuzach nigdzie ten prąd nie jest określony. Tutaj nigdzie tego nie można przeczytać. Dlatego ważne jest, że jeżeli kupujemy megafuzy, to nie jest to dowolny bezpiecznik o kształcie i wymiarach megafuza, bo każdy producent będzie miał troszeczkę inne podejście i troszeczkę inne prądy. I teraz weźmy sobie, porozmawiajmy o tych bezpiecznikach 32V. Ja tutaj wyciągnąłem kartę katalogową. To jest karta katalogowa Littlefuse'a, to jest taki producent. Ta karta katalogowa jest do tego bezpiecznika. Nie do tego. Pomimo tego, że wyglądają identycznie, ten bezpiecznik, nie możemy o nim mówić na podstawie tej karty katalogowej, ani nie możemy mówić na podstawie tej karty katalogowej o tym bezpieczniku. Dlaczego? Dlatego, że te wartości będą inne. I teraz zastanówmy się, mamy 100 A. Nasz prąd zwarcia, maksymalny prąd zwarcia może być 1142 A, ale my używamy tylko 100 A, więc powiecie, no dobra, no ale 100 A, a 1000 A tutaj tylko jest 100 A, to jak będzie tutaj 150 A płynęło, to bezpiecznik zadziała, tam do 1000 A nie dojdzie. No i właśnie nie. Chodzi o coś takiego, że w momencie czystego zwarcia, jeżeli ten maksymalny prąd zwarcia będzie wyższy niż producent gwarantuje, że ten bezpiecznik jest w stanie przerwać ten prąd, no to tutaj będzie łuk, to będzie spawarka i to
będzie tylko i wyłącznie ozdoba. Jak na choince mamy bombki, tak w naszych magazynach będziemy mieli bezpieczniki, które teoretycznie zadziałają, ale w niektórych przypadkach nie zadziałają. No i wtedy jest problem. I co czytamy tutaj na tej karcie, w tej karcie katalogowej? Little Fuse, tak? Czyli wiemy, że to jest na pewno karta katalogowa od tego bezpiecznika. Napięcie pracy 32 V max, czyli do naszego magazynu już nie możemy go użyć, ponieważ producent nie przetestował go na wyższe napięcia. Poza tym obudowa w momencie powstania wewnątrz łuku nie wytrzyma napięcia 48 V, zacznie się szybciej zwęglać i będzie, pomimo tego, że ten metal w środku się przepali, prąd dalej będzie płynął w postaci łuku elektrycznego. Co jeszcze ważne jest? Tutaj jest napisane w tym momencie, w tym miejscu, że przy 32 V prądu stałego, bezpiecznik prądu stałego, maksymalny dopuszczalny prąd, który zostanie na pewno przerwany, nie może przekroczyć 2000 A. 2000 A. I teraz jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy. To 100 A to wcale nie znaczy, że ten bezpiecznik zadziała, jeżeli będzie przez niego płynął prąd o natężeniu 100 A. Zaraz sobie rozbierzemy jeden taki bezpiecznik. Rozbierzemy sobie może ten bezpiecznik. Zobaczycie, co tam jest w środku. I tak to wygląda w środku. W środku jest bezpiecznik. To teoretycznie powinno się przepalić. Ta komora tutaj, ta wewnętrzna komora, jeżeli tutaj popłynie łuk, to jest zamknięte, to powietrze się tutaj zjonizuje i ten łuk będzie sobie tutaj płynął. On będzie się w zależności od kierunku przepływu prądu będzie szedł albo w tą stronę, albo w tą stronę. Teraz, jeżeli to zacznie się zwęglać, no to będzie przewodnik i ten łuk będzie sobie przepływał tędy i doprowadzić może do pożaru, proszę Państwa, do pożaru. My nie chcemy pożaru, dlatego użyjemy bezpiecznika, nawet jeżeli to byłby 200 amperowy czy ten 250 A bezpiecznik, patrzymy sobie na maksymalny dopuszczalny prąd zwarcia na karcie katalogowej i przy tym bezpieczniku 80 V, oni tutaj robią 70V, ten bezpiecznik jest Victrona, więc jest troszeczkę inny. Tutaj maksymalny dopuszczalny prąd jest 2500 A. I teraz tak, zobaczcie, ten bezpiecznik do moich magazynów, no ja go nie użyję, ponieważ on jest na 32 V, a potrzebujemy bezpiecznik, który będzie nam mógł pracować przy wyższych napięciach, przy napięciu znamionowym 48 V. Więc pomimo tego, że mój maksymalny prąd zwarcia tutaj jest 1142 A i ten bezpiecznik wytrzyma 1142 A, ale przy 32 V, nie przy 48 V, więc tego bezpiecznika nie użyję. Ten bezpiecznik Mega Fuse 125 A to jest prąd roboczy i 80 V napięcie robocze. Maksymalny prąd zwarcia, który ten bezpiecznik może przerwać, może rozłączyć, 2000 A. Czyli ten bezpiecznik jestem w stanie użyć bezpiecznie do zabezpieczenia tego magazynu zombie, bo tutaj jego prąd będzie tylko 1100 A, więc w najgorszym wypadku ten bezpiecznik taki obwód przerwie. Nie mogę użyć tego bezpiecznika do moich nowych magazynów, ponieważ maksymalny prąd zwarcia na tamtych magazynach jest 6000 A, a ten może przerwać tylko 2500 A, tak? Bo tutaj 70 V jest 2500 A. Czyli pomimo tego, że napięcie jest ok, ten bezpiecznik w ekstremalnych sytuacjach nie zabezpieczy nas przed pożarem. Ja nie mówię, że takie czyste zwarcie i te prądy zawsze popłyną. Ja mówię tylko, ten bezpiecznik będzie działał przy normalnych, krótkich zwarciach, przy zwarciach z dużą opornością, czy gdzieś tam, czy będzie działał w momencie przeciążenia kabli. On zadziała, on będzie działał, ale ja mówię o sytuacji,
gdzie spadnie nam klucz na szynę, albo stanie się coś, nie wiem, coś innego, co spowoduje zwarcie, takie czyste zwarcie i w tym momencie ten bezpiecznik już nie jest bezpiecznikiem, to jest tylko ozdoba bezpiecznikowa, ponieważ te prądy zwarcia mogą być dużo wyższe. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Jeszcze musimy powiedzieć sobie o czymś, co się nazywa derating, czyli o tym, że pomimo tego, że tutaj jest 125 V, 125 A, te 125 A jest przy określonej temperaturze. Jak działa taki bezpiecznik? Taki bezpiecznik działa w ten sposób, że ten prąd, który przepływa przez to wąskie gardło tutaj, on po prostu rozgrzewa ten element, rozgrzewa tą część i w pewnym momencie dochodzi do przepalenia się. On się topi, a czasami eksploduje. Dobra, no to megafuse mamy załatwione. Megafuse oczywiście powinien być w obudowie, w podstawce. Weźmy sobie megafuse, odłożymy i zajmijmy się teraz panem MRBF, tak? Marine Rated Battery Fuse. Jaka jest zaleta tego? No zaleta jest taka, że odległość tego bezpiecznika od źródła prądu no jest niewielka. W związku z tym wszystko, co jest poza tym bezpiecznikiem, jest zabezpieczane tym właśnie bezpiecznikiem. Prąd zwarcia 10 000 A, ale uwaga, 10 000 A przy 14 V. 5000 A, czyli już jeżeli mówimy o 32 V, tylko 5000 A, czyli już nasze nowe magazyny nie możemy tym bezpiecznikiem zabezpieczyć, tak? Przy 58 V, czyli nominalne 48 V, 2000 A, czyli ten megafuse ma większy prąd zwarcia, jest w stanie przerwać większy prąd zwarcia niż ten bezpiecznik. Te bezpieczniki są głównie przeznaczone do małych magazynów, to znaczy do niskonapięciowych magazynów 12-24 V. Czyli tak jak mówiłem, przy 12 V 10 000 A prąd zwarcia spokojnie przerywa, nie ma najmniejszego problemu, nawet te podróbki są w stanie to zrobić. Ten bezpiecznik, pomimo tego, że jest bardzo fajny, nie może być stosowany jako główny bezpiecznik do zabezpieczania magazynów, do zabezpieczania kabli, tych zasilających magazyn. Ze względu na to, że nie jest w stanie przenieść odpowiedniego prądu zwarcia. Tak, czyli tutaj super 10 000 A przy 14 V, czyli przy 12V akumulatorach. A właśnie, jeszcze wracając do tych 2000 A czy 2500 A tutaj, te oporności tutaj, te prądy, my mówimy o akumulatorach litowo-żelazowo. Jeżeli to jest akumulator oparty na kwasie, tak, na kwasowo-ołowiowy czy żelowy, no to te prądy będą dużo niższe, ponieważ wewnętrzna oporność takiego akumulatora jest dużo wyższa. Także dobieranie bezpiecznika to nie jest tak, że ja Wam mówię, że tego nie możecie użyć, bo ja ten bezpiecznik mogę użyć do jednego z moich magazynów, ponieważ jego oporność wewnętrzna jest tak wysoka, że prąd zwarcia, maksymalny prąd zwarcia jest poniżej dopuszczalnego prądu zwarcia tego bezpiecznika. Dobra. Co tam dalej? No dalej to mamy coś takiego. Bezpieczniki klasy T. Teraz jest tak. No słuchajcie, materiału jest tak dużo, że jednak zdecydowałem podzielić go na kilka odcinków. Tutaj mamy już ponad pół godziny mojego marudzenia, a cały film, który nagrałem, jest ponad 1,5 godzinny, więc nie wrzucę go w jednej całości, ponieważ zanudzilibyście się na śmierć. A później zrobimy sobie taką część praktyczną, gdzie spróbujemy przepuścić duże prądy przez te bezpieczniki i zobaczymy, co się z nimi stanie. Ja mam ograniczone możliwości robienia zwarć wysokoprądowych,
ale zobaczymy, co nam uda się wymyśleć. Także na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję bardzo za kawę dla tych, którzy mi postawili kawę. Jakby ktoś miał ochotę postawić mi kawę, to zostawię link w opisie. Ja przygotuję taki materiał w postaci dokumentu PDF na temat właśnie bezpieczników, tylko to mi troszkę zajmie czasu, no bo materiał nie jest taki prosty, to nie jest coś, co da się zrobić w ciągu godziny. Także na dzisiaj kończymy i w następnym odcinku będziemy mówili o tych innych bezpiecznikach, a później będziemy próbowali te bezpieczniki wypalić i zobaczymy, czy one nam zabezpieczą coś, czy coś zabezpieczy nam bezpiecznik. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do dyskusji, czy potrzebne są bezpieczniki, czy nie. I do zobaczenia następnym razem.